Skąd mit o paleniu staników na proteście przy wyborach Miss America? Dlaczego historia praw kobiet w USA kojarzy nam się głównie z białą klasą średnią? I o co w ogóle chodzi w tych całych falach feminizmu? Zapraszam Was na film o tym, jak Amerykanki walczyły o swoje podstawowe prawa, co i w jaki sposób udało im się osiągnąć, a wreszcie, dlaczego mimo to sytuacja kobiet w USA jest coraz trudniejsza. A to wszystko w Waszyngtonie, Filadelfii i w Nowym Jorku, chociaż historia ta działa się we wszystkich 50 amerykańskich stanach. Film nie powstałby bez wsparcia moich patronek i patronów oraz historyczek, które zgodziły się opowiedzieć mi, jak wyglądała prawdziwa, niewyidealizowana historia feminizmu w USA. Kapkunka. Na początku z prawami kobiet w Ameryce Północnej nie było wcale problemu. W wielu rdzennych społecznościach kobiety, a właściwie matki klanowe, nominowały wodzów, decydowały o wojnie i pokoju. W wielu społecznościach także funkcjonował system matrylinearny, w którym dziedziczono nazwisko i przywileje po matce. Kolonizacja rozbiła te struktury, a rdzenne kobiety na kilkaset lat przestały być obywatelkami własnego kraju. Więc pamiętajmy, że to, co później nazwano postępem, dla rdzennych kobiet było odzyskiwaniem dawno utraconych praw. Opowieści o historii kobiet w USA nie rozpoczyna się jednak zwykle w ten sposób. Dlaczego? Zapytałam o to profesor Rory Dicker, historyczkę z Vanderbilt University w Nashville i autorkę książki A History of US Feminisms. It would be natural that we would start there, but we don't because we're the settlers. It's a history that leaves out the indigenous communities. And so one of the things that is actually pretty interesting too is that they had this great law of peace. Say it was used as a model for the US Constitution, and that delineated women's status. The founding fathers for the United States, they knew about that, but they ignored it. Bo już niebawem na nowym kontynencie pojawiły się nowe grupy osób. Razem z kolonizatorami na teren dzisiejszych Stanów Zjednoczonych zaczęły przypływać Białe kobiety. w XVI wieku Hiszpanki, w XVII Angielki, Francuski czy Holenderki. Najczęściej były po prostu żonami osadników. Tak na marginesie to ich dotyczyły procesy czarownic z Salem, ale to temat na zupełnie inny film. W tym samym czasie, niedługo po przypływie statku z pierwszymi porwanymi w Afryce mężczyznami w 1619 roku, przywieziono tu także porwane tam Afrykanki. I tak rozpoczęło się amerykańskie niewolnictwo, które potrwało 244 lata, przynajmniej formalnie. A zrozumienie, w jak różnych sytuacjach już od samego początku kolonizacji były tutaj kobiety, jeszcze nam się w tej historii przyda. In the 19th century, white women really cut their activist teeth on the abolitionist movement. So this is where they honed their skills. Mówi dr Erica Coleman, historyczka i autorka książki W sprawie czarnych istnień, proza humanistyczna. Now, mind you, in the 19th century, you had the Negro problem and the woman question. Zanim zniesiono niewolnictwo, część białych kobiet z klasy średniej sprzeciwiała mu się, działając w organizacjach abolicjonistycznych, czyli antyniewolniczych. Ale publiczne zabieranie przez nie głosu dla wielu mężczyzn było wciąż nie do zaakceptowania. Zaczęły więc działać na własną rękę, sprzeciwiając się niewolnictwu, m.in. w tej organizacji, ale także przemocy wobec kobiet i dzieci wynikającej z alkoholizmu. I właśnie tak rozwinął się amerykański ruch na rzecz abstynencji, w popkulturze przedstawiany często jako zgraja wrednych, zrzędzących bab, które nie rozumieją, że mężczyzna musi się przecież czasem zabawić. Ze względu na dyskryminację w ruchach abolicjonistycznych Elizabeth Stanton i Lucretia Mott zorganizowały w 1848 roku pierwszy w USA zjazd kobiet w Seneca Falls. Lincolna niestety tam nie było, ale wzięło w nim udział 300 przeciwniczek i przeciwników niewolnictwa, którzy podpisali wspólnie tak zwaną deklarację
deklarację uczuć. Dokument wzorowany na deklaracji niepodległości. Po raz pierwszy otwarcie zadeklarowano w niej: uznajemy za oczywiste, że mężczyźni i kobiety zostali stworzeni równymi. I wypunktowano problemy białych kobiet w klasie średniej. Brak prawa do głosowania, brak prawa do edukacji wyższej, brak praw majątkowych po zamążpójściu czy podporządkowanie w kościele i w państwie. Zjazd w Seneca Falls był początkiem pierwszej fali amerykańskiego feminizmu, ale ten pomnik przypomina nam o jeszcze jednej ważnej postaci. To ona, Sojourner Truth, jako pierwsza zwróciła uwagę na absurd założenia, że wszystkie kobiety są w podobnej sytuacji. 3 lata po Seneca Falls na zjeździe kobiet w Akron w Ohio jako była niewolnica zareagowała na wypowiedź jednego z działaczy słowami: ten tam człowiek powiedział, że kobiety potrzebują pomocy w podróży, trzeba je przenosić przez rów, no i wszędzie powinny mieć najlepsze miejsca. Mnie nigdy nikt nie pomagał wsiadać do powozu, ani nie przenosił mnie przez błoto, nigdy też nie miałam najlepszego miejsca. A czyż ja nie jestem kobietą? Właśnie to pytanie, "And I a woman", stało się symbolem, który przez kolejne stulecia dodawał się kobietom nie wpisującym się w biały, uprzywilejowany świat. We tend to think about it sort of like that. There were these people at Seneca Falls, and they wrote the Declaration of Sentiments, and they worked really hard. They had these conventions and conferences, and then they got the Equal Rights Amendment, you know, but we don't talk about sort of the complicity of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony when they were working on the revolution, and they got involved with a very racist, very rich man who funded their newspaper or magazine, because we want to sort of make maybe a more like linear, triumphant narrative, maybe. Choć wojna secesyjna zakończyła się w 1863 roku zniesieniem niewolnictwa, to nie zakończyła ona pogromów na Afroamerykanach. 2 lata po niej na południu kraju powstał Ku Klux Klan. A na północy w 1868 roku Afroamerykanie i Afroamerykanki uzyskali obywatelstwo dzięki 14. poprawce do Konstytucji, która jednocześnie po raz pierwszy wyraźnie wykluczała kobiety z życia politycznego, mówiąc o męskich obywatelach. Dla Afroamerykanek był to krok w dobrym kierunku, ale część białych sufrażystek była wściekła. Chodzi szczególnie o wspomniane Stanton i Antony, które założyły wtedy The Revolution, gazetę poświęconą prawom kobiet, gdzie otwarcie pisały o wyższości białej kobiety nad niewyedukowanym czarnym mężczyzną, mszcząc się nie na politycznych decydentach, a na wciąż doświadczających potężnej przemocy byłych niewolnikach. I choć mimo upływu dekad ogólnokrajowe zmiany nie nastąpiły, prawa wyborcze kobiet zaczęły jednak uchwalać wewnętrznie pierwsze zachodnie Stany, a na same kobiety zaczęły otwierać się uniwersytety. To wtedy białe amerykańskie sufrażystki podzieliły się po raz pierwszy na skrzydło strategiczne i radykalne. Jedno budowało zaplecze w kongresie, drugie przyciągało uwagę społeczeństwa i prowokowało do dyskusji. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, do której grupy Wam jest bliżej. I właśnie 3 marca 1913 roku doszło do takiego radykalnego wydarzenia. Dokładnie tą drogą przeszedł jeden z pierwszych amerykańskich marszów kobiet, w którym wzięło udział aż 5000 osób. Wydarzenie zakończyło się zamieszkami i aresztami, ale dzięki skandalowi sprawa kobiet zyskała ogromny rozgłos. Ponieważ jednak organizatorki chciały zjednoczyć głównie białe kobiety, to poprosiły czarne kobiety o to, żeby szły na samym końcu, za mężczyznami, żeby nie zrazić kobiet z południa. Na całe szczęście Afroamerykanki nie posłuchały się i dumnie szły wśród wszystkich innych. Równolegle między 1877 a 1950 rokiem w linczach zginęły około 4000 czarnych osób. I mieszkańcy i mieszkanki północnych Stanów pewnie by o tym nawet nie wiedzieli, gdyby nie artykuły Idy Bell Wells Barnett, dziennikarki, która swoimi opisami i statystykami uświadamiała na temat południowego horroru. Black women have been engaged in women's rights for as long as there's been a women's rights movement, from the 1830s. Mówi Elizabeth Griffith, historyczka i autorka książki Potężne
amerykańskie kobiety i walka o równość. So you have to put this in the context of race in America. White women wanted the vote for themselves and for their causes. Black women wanted the vote as part of a much larger agenda, abolishing racial violence and lynching, getting rid of discriminatory laws, advancing education in under-resourced or non-existent schools, just having sidewalks and sewers in their neighborhoods and playgrounds. Ale to nie wszystko, bo walczyły także o swój wizerunek i tożsamość. One of the first agendas was to fight the onslaught of sexual stereotypes about Black women, which saw us as hypersexual or having no sexual restraint. You know, Black women were trying to adhere to middle class norms. They wanted, you know, that whole patriarchal paradigm of, you know, the man goes out and work, the woman stays at home, but you could be charged with vagrancy. That was considered illegal for Black women because we were not considered ladies. Swoją drogą, chociaż czarne kobiety mierzyły się z potwornym rasizmem, to w przeciwieństwie do białych były w swoich społecznościach zachęcane do edukacji i pracy, bo właśnie w ten sposób mogły zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. A wspierały je w tym między innymi Mary McLeod Bethune, liderka społeczna, doradczyni prezydenta Roosevelta. W końcu, 72 lata po Seneca Falls w 1920 roku trwało głosowanie nad 19. poprawką do Konstytucji, która miała dać prawo głosu kobietom w całym kraju. O wyniku przesądził jeden list. Harry T. Byrne, młody republikanin, był początkowo przeciwny reformie, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie. Przyznał później, że przekonał go list, który akurat trzymał w kieszeni. Jego matka pisała w nim: bądź dobrym chłopakiem i zagłosuj za prawami kobiet. Dzięki temu jednemu głosowi poprawka została przegłosowana. Chciałoby się powiedzieć zwycięstwo, ale chociaż 19. poprawka dała kobietom prawa wyborcze, to nie zabezpieczyła ich egzekwowania. Afroamerykankom utrudniano więc wzięcie udziału w wyborach i formalnie, i fizycznie. Rdzenne Amerykanki nie brały udziału w wyborach, bo tak jak azjatyckie Amerykanki nie miały jeszcze obywatelstwa. Tak naprawdę realizacja praw wyborczych była utrudniona nawet dla białych kobiet, usilnie zniechęcanych do udziału w wyborach przez otoczenie. Summa summarum, w 1920 i 1924 roku w wyborach wzięła udział zaledwie 1/3 uprawnionych kobiet, co według dziennikarzy oznaczało, że 19. poprawka obiecywała wszystko, a nie zmieniła nic. A propos jeszcze tych fal feminizmu, to w ogóle jest to kontrowersyjna metafora, bo sugeruje, że kobiety walczyły tylko w pewnych odcinkach historii. A to nieprawda. Po prostu w pewnych odcinkach ich działania były bardziej skuteczne. Dlatego mówimy o sufrażystkach jako o pierwszej fali, a nie o wiekach wcześniej i całych dekadach później. A przecież po zdobyciu praw wyborczych kobiety działały dalej. Tworzyły w całym kraju setki domów dla imigrantek, imigrantów i ubogich. W Chicago Hull House, a tutaj w Nowym Jorku, dokładnie w tej kamienicy, The White Rose Industrial Home for Working Class Colored Girls. Zebrały fundusze na gram radu dla Marii Curie Skłodowskiej, która długo o nim marzyła, i tutaj w Carnegie Hall, w budynku za mną, zorganizowały jej uroczyste przyjęcie. Kupiony przez nie gram radu w ołowianym pudełku wręczył jej osobiście prezydent USA w Białym Domu. Wreszcie, wciąż niestrudzenie, działały pokojowo. Jak Joanne Robinson, organizatorka bojkotu linii autobusowych w Montgomery, dzięki którym Sąd Najwyższy uznał segregację rasową za niekonstytucyjną. Czy Rosa Parks, która nie ustępując białemu pasażerowi miejsca w autobusie, stała się symbolem walki z segregacją rasową w USA. Lata 30. to potężny kryzys gospodarczy, który wszyscy starali się po prostu przetrwać. A zaraz po nim wybuchła II wojna światowa, podczas której mężczyźni byli wysyłani na front, a kobiety zachęcane do pracy zawodowej. Do czasu,
kiedy wojna się nie skończyła. I to właśnie tutaj zaczyna się historia mitów, które później odpowiadały za narodziny tak zwanej drugiej fali amerykańskiego feminizmu. Przy czym profesor Dicker zwraca tu uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. When we talk about World War II and like that famous image of Rosie the Riveter that you may have seen where she's wearing that kerchief and she's going in to help with the war effort and working for pay, but it's like women join the war effort. And it kind of like neglects the fact that there actually were women who were in the workforce. It's just that they were often women of color and poorer women. And they got involved. They were able to work in those armaments factories, and they were really excited because they were getting paid better than what they were when they were working in domestic jobs. Pamiętając więc o doświadczeniach uboższych kobiet, przejdźmy do tego, co wydarzyło się po II wojnie światowej. Weterani potrzebowali wtedy pracy, społeczeństwo poczucia bezpieczeństwa. Nastąpiła era powszechnego lęku przed komunizmem i tak zwanej zimnej wojny. Odpowiedzią na nią miał być mit idealnej amerykańskiej rodziny. Oczywiście tej białej, z klasy średniej, mieszkającej w Levittownach, specjalnie zaprojektowanych w tym celu osiedlach, takich jak to. Rodziny, w której szczęśliwa żona piecze codziennie babeczki, opiekując się dziećmi, a mąż jedzie do miasta, do pracy. Każdy zna swoją rolę i panuje nareszcie spokój i porządek. Ale nie było to marzenie dostępne dla wszystkich. Imigrantki czy czarne kobiety musiały mieszkać w gorszych dzielnicach, bez lepszych szkół czy idealnie przystrzeżonych trawników. Zresztą nawet białe i uprzywilejowane kobiety wkrótce zaczęły zdawać sobie sprawę, że opowiedziano im bajkę, w której nigdy tak naprawdę nie chodziło o nie same. Ale to właśnie na tym pęknięciu, pomiędzy mitem idealnej rodziny, a rzeczywistością setek tysięcy kobiet, narodziła się druga fala feminizmu. Jedziemy na kolejne zdjęcia, a ja przy okazji tylko powiem, że ten film to 3 miesiące mojej pracy, researchu, czytania książek, szukania specjalistek, wywiadów, montażu. Jeśli chciałybyście i chcielibyście mnie w tej pracy wesprzeć, to napiszcie w komentarzu "nie ma fal", a możecie także dołączyć do moich patronek i patronów na Patronite, do czego serdecznie zachęcam. Jedziemy dalej. Musiałam tak zarysować tę sytuację, bo bez tego nie wytłumaczę dobrze tego, co działo się później. Jeżeli mi to wybaczacie, to zostawcie łapki w górę pod tym filmem, bo one mu się bardzo przydadzą i chodźcie dalej. Lata 60. to moment, w którym idealny obraz amerykańskiej rodziny zaczął pękać. W 1963 roku Betty Friedan, żona i matka prowadząca swój idealny dom na przedmieściach, opublikowała książkę Mistyka kobiecości, którą napisała na podstawie doświadczeń własnych i innych housewives. Książka uświadomiła tysiącom z nich, że ich poczucie osamotnienia i wykorzystania to nie tylko osobiste doświadczenie, ale większy problem. Był to także czas, w którym niesłychanie rosła popularność tabletki antykoncepcyjnej. W 1960 roku zalegalizowano ich użycie w niektórych stanach przez mężatki. W 1964 korzystały z nich już 4 miliony Amerykanek. 1/4 mężatek poniżej 45 roku życia. Po raz pierwszy w historii amerykańskie żony mogły myśleć o seksie bez lęku przed niechcianą ciążą. Dla kobiet niezamężnych było to możliwe dopiero w 1972 roku. W tym samym czasie kobiety zaczęły organizować spotkania, tak zwane speak-outy, na których siadały w kręgu i rozmawiały na ważne dla nich tematy o pracy, małżeństwie, macierzyństwie, ale także na tematy tabu, jak seks czy przemoc. Z tych rozmów rodziło się poczucie wspólnoty, ale też odkrycie, że ich problemy często nie wynikają z ich osobistej słabości i nieporadności, lecz z tego, że żyją w systemie, który nie jest dostosowany do ich potrzeb. To właśnie z takich spotkań zrodziło się słynne hasło: to, co prywatne, jest polityczne. A jeden z najsłynniejszych speak-outów dotyczących aborcji odbył się właśnie w kościele za mną w 1969 roku. To swego rodzaju przebudzenie sprawiło, że kobiety zaczęły protestować przeciwko nierówności, infantylizowaniu ich w mediach, czy ocenianiu ich wartości na podstawie wyglądu czy stanu cywilnego. I z tych samych powodów w 1968 roku zorganizowano chyba najsłynniejszy kobiecy protest. Protest przeciwko wyborom Miss America w Atlantic City, podczas którego palono staniki.
Zaraz, palono? Nie palono. Wyrzucano do kosza na wolność razem z garnkami i egzemplarzami Playboya. They were really successful even without burning any bras. They really got the attention of the media. But I do think it's interesting because some of the reporting at that moment stated that they burned bras, but they didn't. That reporting carried on and was perpetuated. But the other thing to note is that this is the 60s, and this was during the Vietnam War. And anti-war protesters were burning their draft cards. So I think that there was this desire to have this kind of analogy between these feminists and the anti-war activists. Dobrze, no to o co chodziło tej drugiej fali, kiedy już się przebudziła? Po pierwsze, o wyraźne zrównanie praw kobiet i mężczyzn w samej Konstytucji. Do tego jeszcze wrócimy. Po drugie, gdyby to się nie udało, o możliwie najszersze zrównanie praw kobiet i mężczyzn na poziomie zwykłych ustaw. I to sukcesywnie się udawało, między innymi poprzez ustawy, które widzicie właśnie na ekranie. Ale był jeszcze jeden sposób: stopniowe zrównywanie praw kobiet i mężczyzn poprzez wyroki Sądu Najwyższego, który w Stanach Zjednoczonych nie zmienia samego brzmienia konstytucji, ale jej interpretację. I na przykład w 1971 roku, dzięki temu jak Ruth Bader Ginsburg, adwokatka i pierwsza kobieta zatrudniona tutaj na Columbia University na stanowisku profesorskim, argumentowała w sprawie Reed kontra Reed, Sąd Najwyższy uznał, że dyskryminacja ze względu na płeć narusza konstytucję, a dokładnie 14 poprawkę. Dokładnie tę samą poprawkę, która tak oburzyła część sufrażystek w 1868 roku, bo choć dotyczy ona male citizens, Sąd Najwyższy zgodził się, że fragment "żaden stan nie może odmówić nikomu równej ochrony prawa" odnosi się również do kobiet. W podobny sposób argumentacją przed Sądem Najwyższym, który za mną, walczono też o prawo do przerywania ciąży. Przerywanie ciąży w Stanach nie było zakazane w żaden sposób aż do 1821 roku, kiedy w Connecticut pojawiła się pierwsza ograniczająca aborcję ustawa. Do 1900 roku zakazano zabiegów niemal całkowicie w całym kraju. Był to w dużej mierze efekt przejmowania całej opieki okołoporodowej przez mężczyzn lekarzy i kolejny przejaw kontroli mężów nad żonami. Wcześniej porody przyjmowały położne, a dostęp kobiet do zawodu lekarskiego także tu miał swoją długą drogę. Podobnie jak w Kanadzie, o czym opowiadałam Wam w filmie o historii praw Kanadyjek. Bardzo go Wam polecam. I oczywiście ten zakaz nie oznaczał braku zabiegów, tylko większe ryzyko dla kobiet. Tylko w 1953 roku przerwano około 90% przedmałżeńskich i 24% małżeńskich ciąż. A życie kobiet w takiej sytuacji dosłownie zależało od zamożności, bo czasem był to podziemny zabieg, a czasem wieszak czy wybielacz. Debata społeczna rozwijała się aż do 1972 roku, kiedy to feministyczny magazyn Miss Magazine opublikował petycję aborcyjną podpisaną przez 53 wpływowe kobiety, które przyznały publicznie, że dokonały aborcji. Wśród nich przez Glorię Steinem czy Susan Sontag. Ta petycja otworzyła potężną i po raz pierwszy tak otwartą dyskusję na temat przerywania ciąży w Stanach. Ale prawdziwy przełom nastąpił w styczniu kolejnego roku. To wtedy Sąd Najwyższy w sprawie Roe kontra Wade orzekł, że konstytucja chroni prawo kobiet do aborcji. Mimo że nie oznaczało to braku ograniczeń, gwarantowało każdej Amerykance prawo do decyzji w pierwszym trymestrze. Nigdy później prawo do przerywania ciąży nie było tutaj już tak szerokie. Niebawem zaczęto je ograniczać, a w 2022 roku, po 50 latach, uchylono ten słynny wyrok i w jednym momencie w 20 stanach aborcja została zakazana albo bardzo trudna do wykonania. Jednak ani zwykłe ustawy, ani wyroki Sądu Najwyższego nie musiałyby opierać się na wielopoziomowych, skomplikowanych argumentacjach i interpretacjach prawnych, gdyby równość płci zwyczajnie była wpisana w Konstytucję. We need the constitutional guarantee of equality, and we also need it because there are a great many people, especially housewives. Dlatego głównym postulatem amerykańskich feministek lat 60. i 70. było uchwalenie gwarantującej to poprawki do Konstytucji Equal Rights Amendment, w skrócie ERA.
Walczyły o nią latami. Gloria Steinem w mediach, Martha Griffiths w kongresie, setki działaczek wśród polityków i zwykłych obywateli, jednak jednego nie przewidziały. Pamiętacie, jak mówiłam Wam o rozczarowanych housewives, którym pomogła ta książka? Otóż na przedmieściach mieszkało też wiele białych kobiet, które naprawdę lubiły swoje rodzinne, domowe życie. Był to też specyficzny moment, w którym ruch kobiecy w Stanach zaczął mówić o potrzebach kobiet innych ras, ubogich, imigrantek, takich, które nie mogły nawet marzyć o pozostaniu z dziećmi w domu, albo które chciały pracować zawodowo, a z jakiegoś powodu nie mogły. A wiele housewives odnosiło te postulaty do siebie i czuły się oceniane. No bo skoro nie pracują zawodowo, to są jakieś gorsze, mniej ambitne? I właśnie do tych uczuć białych, uprzywilejowanych kobiet odnosiła się Phyllis Schlafly, tworząc kampanię Stop Era. Schlafly wierzyła, że era to atak na żony zostające w domu, że będzie skutkowała masowymi aborcjami, a do tego łazienkami koedukacyjnymi, małżeństwami tej samej płci, końcem alimentów i końcem opieki matki nad dziećmi. Tymi argumentami zmobilizowała do protestów sporą grupę białych żon z klasy średniej i wyższej. So you have criticism of domesticity, you have readily available sex, you have people in the street protesting either civil rights or anti-war and eventually women's rights. And it's very unsettling for women who were always brought up to know how to run a household. They feel they are being criticized. And that was genuine. They were being criticized. ERA ends up in taking away the right of the wife to be supported by her husband. Przedstawicielki obu grup mówiły zupełnie różnymi językami, a media podgrzewały ich spór. Ale trzeba przyznać, że Phyllis Schlafly była genialną strateżką. Do walki z ERA zbudowała koalicję, która wpłynęła na kolejne dekady. W jaki sposób? And I think she appealed to disaffected homemakers, evangelical Christians, and to Southern segregationists. But she hands them over to Ronald Reagan in his 1980 presidential campaign. A ERA, choć powodów tego było więcej, nigdy nie została uchwalona. Amerykańska konstytucja do dziś nie mówi nic o równości płci. It is a dream deeply rooted in the American dream. Potężnym problemem drugiej fali feminizmu była kwestia rasowa i klasowa, chociaż z biegiem lat ruchy te coraz bardziej otwierały się na głos imigrantek i czarnych kobiet. Wciąż feminizm w głównym nurcie był głosem białych kobiet z klasy średniej. Afroamerykanki działały więc niezależnie, tworząc własne organizacje skupiające się na walce z biedą, rasizmem, przemocą policyjną czy brakiem dostępu do opieki zdrowotnej. Tym bardziej uderzający jest fakt, że w latach 70., kiedy ruch feministyczny popierało 35% białych kobiet, solidaryzowało z nim jednocześnie 67% czarnych kobiet, a ich aktywność odegrała kluczową rolę nie tylko w feminizmie. Były bowiem ważną częścią ruchu obywatelskiego, między innymi w SCLC, organizacji Martina Luthera Kinga. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Frankly, Martin Luther King, who relied on Ella Baker and Septima Clark and Dorothy Cottom to assist him. He hated when anybody wrote how important these women were to the success of his organization. Black women found themselves always in the middle or off to the side. The problem was that the civil rights movement wasn't really dealing with the issues of gender. And then you had the women's rights movement. A number of Black women felt that the feminist movement, the so-called what was called the women's liberation, was not trying to overturn the system, but rather was seeking the power structure of the system. So then womanism gave us something that was our own. And it recognized that we live in a community of men, women, and children. So it just could not be exclusively empowering women. We talked about empowering families.
Idea humanizmu pojawiła się w tej książce, w której Później w 1983 roku Alice Walker zaproponuje, żeby w ogóle osobno mówić o białym i czarnym ruchu kobiet, ponieważ i ich doświadczenia, i historia są w dużej mierze osobne i nie da się ich opowiedzieć bez zrozumienia perspektyw czarnych społeczności i znaczenia rodziny, roli matki czy wpływu religii na nie. A to tylko jeden z wielu głosów Afroamerykanek, które w latach 80. w końcu zaczęły być słuchane. Jeśli macie poczucie, że feminizm już nie jest potrzebny, a feministki to irytujące, krzykliwe babska, to znacie już dobrze narrację o feministkach z końca lat 70. i 80. w Stanach. Środowiska tzw. nowej prawicy, uprzywilejowanych białych osób, takich jak Phyllis Schlafly, przekonywały wtedy w mediach, że feministki są przeciwne rodzinie, że chodzi im tylko i wyłącznie o kariery kobiet, o puste wygodnictwo i oczywiście o nienawiść wobec mężczyzn. Bardzo podobnie twierdzi teraźniejszy lokator Domu za mną. Zresztą, pamiętacie jak wyśmiewano kobiety, które sprzeciwiały się alkoholizmowi w XIX wieku? Upokarzanie i przekręcanie czyichś wypowiedzi to niestety wciąż bardzo skuteczna technika. I wcale się już nie zastanawiamy, skąd takie mity, dlaczego feministki miałyby być w ogóle przeciwne rodzinie, co to miałoby oznaczać i które feministki, bo nigdy nie był to jednolity głos. Choć dla pewności zapytałam profesor Dicker, czy kiedykolwiek istniał w Stanach Zjednoczonych jeden zjednoczony feminizm? That's a good question. I don't think so. I think, when people are learning about feminism, they often will go to the dictionary and they'll read there something along the lines of the movement or the fight for political, social, economic equality. But that definition is so basic that it really doesn't work for everyone. And so it gets complicated by a lot of theorists and feminists because it's not been unified, right? There's been a lot of division within the women's movement. Wiemy już, że nie wystarczy mówić o kobietach ogólnie, ale też, że nie wystarczy mówić o nierówności płci, nie mówiąc o nierówności ras. Pewnie dlatego początkiem trzeciej fali był właśnie głos czarnych kobiet. W 1981 roku Bell Hooks opublikowała tę książkę, przypominając pytania Sojourner Truth i pogłębiając je o kontekst błędów białych feministek, ale także historii Afroamerykanek i ich perspektywy. Pod sam koniec lat 80. Kimberly Crenshaw, prawniczka i filozofka, zaproponowała termin intersekcjonalności. Opisała tak fakt krzyżowania się różnych doświadczeń płci, rasy, klasy społecznej, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Doświadczeń, które w każdym życiu tworzą trochę inną mozaikę. To taka koncepcja zakładania złożoności doświadczenia drugiej osoby, co w kontekście amerykańskiego skupienia się na białej klasie średniej i wyższej jest szczególnie wymowne. Feminizm trzeciej fali nie bez powodu rozdzielił się więc na wiele różnych perspektyw. Po pierwsze, czarne kobiety, osoby queerowe, kobiety z niepełnosprawnościami, migrantki zaczęły mówić we własnym imieniu. Po drugie, łamanie stereotypów. Po tym jak Alice Walker zaproponowała pojęcie humanizm na afrocentryczny, czuły feminizm czarnych kobiet, jej córka Rebecca Walker mówiła o nowym pokoleniu feministek, które nie chce wybierać pomiędzy byciem ładną albo mądrą, polityczną albo dziewczęcą. Po trzecie, języki. Niektóre kobiety używały punkowego języka buntu, jak Riot Girl, a niektóre języka ironii i humoru, jak grupa Guerrilla Girls. Wreszcie, tak zwana trzecia fala to także zapoczątkowany w Hollywood ruch Me Too, który do dziś zmienia realia kobiet na całym świecie. A to wszystko to tylko kilka przykładów. Oh, and can I say one more thing about that too? Is that sometimes when I teach like the contemporary women's movement class, students want to ask me, well, are we in a fourth wave now of the women's movement or a fifth wave? And that's when I say, let's stop with the waves because it's not really that helpful. Although when the third wave was sort of being imagined in the early 1990s, I think there was that effort to distinguish it from predecessors
in the 60s and 70s who would have been kind of the mothers or aunts. So it is kind of, I can understand the temptation to want to identify like, oh, a fourth wave or a fifth wave, but we haven't really made those gains. And we're seeing some of the gains that we've made pulled back, and we're seeing backlash. Widząc w mediach urywki historii, szczególnie te spektakularne i pełne entuzjazmu, łatwo zapomnieć, że stoi za nimi zapewne masa porażek, niemożności, starań i poświęceń. Właśnie o tym wydaje mi się opowiadać historia amerykańskiego feminizmu. Jest w niej ogrom nadziei, ale też ogrom niesprawiedliwości. A Elizabeth Griffith, która była dla mnie szczególnie ważnym, dobrym duchem tego filmu, zostawiła mnie z jeszcze jedną ważną myślą. Elizabeth Cady Stanton, about whom I wrote, said at one point, I am sowing winter wheat. I will not be alive to reap it. So you have to think that you're planning for another generation. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że historia Amerykanek jest tak pełna porażek. Bardzo ciężko też było mi tutaj dotrzeć do jakichś tematycznych wystaw, choć za kilka lat ma podobno w Waszyngtonie powstać Muzeum Historii Kobiet, no ale zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co Was najbardziej zaskoczyło, a jeżeli jesteście ciekawi, co według mnie warto zwiedzić w Nowym Jorku, to bardzo polecam mój ostatni film. Cześć!